Będzie pięknie. Zmuszają mnie, żeby jeździć nowym M1000R. Tym chyba nie, jednak. S1000R. S1000R. RR. Po pierwsze, czy ten motocykl zmiecie mnie z planszy? Szykana! Szeroko! Wiecie, jak chodzi Conor McGregor? Wiecie, tak, na szeroko. Trochę tak jest, że jak jedziesz takim motocyklem z takim znaczkiem, to tak się czujesz. Gita prosto, odbijam na mechana, idzie! Pogadaliśmy trochę o RR-ce, a teraz chciałbym przejść i skupić się bardziej na M1000R, ponieważ na tym motocyklu, co ty, Bary, robisz? No tam kazali go przeprowadzić, bo będziemy tam nagrywać i potrzebują go, wiesz? Sorry. To jest dobry chłop, to jest dobry chłop. Także no bawcie się, no a ja zostanę z RR-ką. RR-ka mnie nie lubi i teraz odpowiadam na pytanie. Widzicie, jestem trochę ubrudzony. No. Ja. No dobra, dużo się tu dzieje. Yo. Jestem super zdrowy. Jestem chory. Jest super forma. Zajechany jestem. O Jesus. A dzięki. Będzie zajebiście. Pierwszy duży sukces, ponieważ widzę swoją torbę. Będę miał ciuszki. Hello! Alfonso czeka! Dużo rzeczy u mnie w głowie też się dzieje. To jest hicior. Kąty sobie ustawię na 0. Sprawdzam, czy się zmieszczę w ogóle na jutro. Co tu się dzieje? Witam was serdecznie z mojego pokoju. Dzisiaj będę jeździł w takim oto kombiku iście szybkim czerwonym. Oczywiście HJC i nowości od Rebel Horna i buciki RST. Jedziemy na tor Cartagena. Ej, a gdzie mam iść tam? Przede mną stoi sprzęt, który będę testował na torze. Będę jeździł tym. Ja poszedłem nagrywać głupoty zamiast słuchać co i jak. Złote, a skromne. A, jeszcze dobra, jak już jestem tutaj szybko, już zanim ciachnę. Czy warto wydać około 100 000 złotych na taki sportowy, charakterny motocykl? Zaraz sobie na to odpowiemy, tylko zmienię kadr. Do zobaczenia. Dobra, witam prawie na pokładzie, bo jeszcze nie wsiadłem na S1000R. Zapoznam się z torem na Nakedzie. Dynamik ma ustawiony. Dobra, może być. Hop. Dobra. Już zaczął gadać. Nie dość, że piękny kolor. To Akrapowicz, więc będzie ładnie strzelać. Jeszcze ostatnie poprawki. Ekipa nam techniczna ogarnia ciśnienie w oponach, żebyśmy mieli odpowiednie na wyjazd. Sorry, że będę taki dzisiaj zadyszany. Wyzdrowiałem, ale mam powikłania po grypie i niestety no moje płucka niezbyt funkcjonują, ale jakoś damy radę. Obok mnie wielki człowiek z jednoślada, Kacperek, który pierwszy raz na litrach na dużym torze. Będę go tu wspierał psychicznie. Będzie git! Luz! Jedziesz! Dzięki! Jedź za Kamilem! Dobra! No to mój pierwszy raz na Cartagenie! Hello! Dobra, teraz poprawiony kadr. Przede mną najnowszy BMW S1000RR z 2025 roku. Przyszło nam ten motocykl testować w warunkach iście pięknych. To będzie piękna zabawa, to będzie katastrofa. Jesteśmy w Hiszpanii, na torze Cartagena. Jest słońce, sympatyczna pogoda, mili ludzie. Zatańczył dla mnie i mu się kolano naprawiło. Ja z litrami sportowymi nie miałem do czynienia do tej pory. Oczywiście dużo torowałem na GS-ach, na XR-kach, na innych scramblerach i nawet na nich w miarę, że tak powiem, można powiedzieć, że byłem szybki, tak? I zawsze zakładałem, że lepiej mieć mniej tej mocy i więcej wykorzystywać
tej mocy w motocyklu, niż mieć za dużo i nie radzić sobie z tą mocą. Ale to ma odejście! Bo litr jednak no jest trochę trudniej go opanować i jest wtedy walka z tym motocyklem. A z założenia te 600 można nimi, tak wiecie, pływać albo tańczyć, zależy jak kto woli. I faktycznie troszeczkę łatwiej tymi motocyklami jeździć. Więc ja z założenia byłem przekonany, że tu będzie śmierć w oczach. I prosta. Próbowałem się przygotować do tych nagrań, do tych testów. To nie było łatwe. Motocykle BMW mają taką ilość elektroniki, taką ilość informacji, tyle pakietów, tego wszystkiego, że nie da się tego spamiętać. Jeżeli nie jesteś stricte takim inżynierem, który się aż mocno tam interesuje, co tam wewnątrz jest i tego nie rozumiesz odpowiednio, to nie wiem, czy jesteś w stanie opowiedzieć w szczegółach o tym, co drzemie w tym motocyklu. Ja mogę trochę z innej perspektywy opowiedzieć, właśnie tego trochę laika sportowego bez doświadczenia na takich motocyklach, bo ja wiem mniej więcej jaką nitkę obrać toru, ja wiem jak tym jechać, tylko właśnie mamy znaczniki po prawej stronie do hamowania co 50 metrów, więc to nam pozwoli też trochę lepiej opanować hamowanie. był moment przełomowy na samym początku, gdzie ja poczułem ten motocykl. Dobrze, że tu jest szeroko, tu jest nierówno, ciach. Ja się wjeździłem w niego, ja się w niego wkleiłem, ja się na nim ułożyłem, bo byłem taki nieśmiały wobec niego, bo miałem dystans do niego i chciałem się dowiedzieć, czy ten motocykl się mną zaopiekuje, wybaczy błędy, pomoże mi, poprowadzi mnie, tak właśnie, żebym się pewnie czuł. I mogę śmiało stwierdzić, że tak, mimo że walnąłem małą gafę i się wywaliłem. Ła! I nie ukrywam, że moje ego ucierpiało. Nic na szczęście sobie nie zrobiłem, bardzo mało rzeczy się tam zadziały z tym motocyklem. Tak nieśmiało wróciłem do boksu. Dobra, już zjeżdżam. Zaparkowałem go, przeprosiłem organizatora. No i trochę mnie to ukróciło, ta sytuacja. Ale na szczęście pozbierałem ego z podłogi. Tak wiecie, tak o! Poupychałem w kieszenie wszystkie i wróciłem od razu na motocykl. I to jest jedna rzecz, która jest ważna. Jak nabroisz coś na motocyklu, wywalisz się, ślizgniesz, naprawdę coś się wydarzy. Siadaj na motocykl od razu i jedź dalej. Dobra, trzeba być twardym, nie miękkim, trzeba jeździć dalej, nie ma co. Sprzęt cały, dzida. Kiedyś sporty, taka była powiedzmy religia, że tymi sportami kiedyś jeździło się po prostu po ulicach, szybko i bardzo szybko można było sobie zrobić krzywdę. No to są stare, odległe czasy, to się pozmieniało wszystko. Ten motocykl to jest najbezpieczniejszy litr, sportowy, na którym jeździli. Właśnie najwięcej wybacza błędów, najbardziej wspiera. I ja dzisiaj odczułem te wszystkie wspomagacze na torze. Anty-wheelie, system do robienia stopi, te wszystkie kontrole trakcji, ABS-y, corneringi i tak dalej. Mamy tutaj też pakiet Pro Dynamic, który też otwiera nam furtkę, żeby wywalić wszystko do zera, żeby pomiksować sobie, w zależności w czym potrzebujemy to wsparcie. No i dzisiaj mieliśmy 3 pakiety przez inżyniera niemieckiego, który zajmuje się tylko elektroniką, przygotowane. 1 to była dla powiedzmy takich początkujących, 2 już dla bardziej zaawansowanych, 3 opcja była już dla takich Simpsonów. Wiecie jak Simpson jeździ, tak, bardzo szybko i te sprawy. To co tym sprzętem można robić to jest szok. Pierwsza sesja S1000R, poznanie toru. Ja na Nakedzie czuję się dobrze, więc te 170 koni spoko, naprawdę można było jechać. Pozycja jak to w Nakedzie, no do wszystkiego, na co dzień do jazdy. To jest fajne w Nakedach z taką mocą, że śmiało możesz tym jeździć na co dzień. Możesz wjechać sobie na speed day'a, na duży tor, na mały tor, gdziekolwiek, jakkolwiek pojechać za granicę na torowanie i naprawdę ty upalasz. A tu inżynierowie tak właśnie wczoraj na odprawie mówili, słuchajcie, push it, odwijajcie zero-jedynkowo. On się nie ślizgnie, ślizgnie, no. Ma nawet pakiet wspomagający przy slajdowaniu bokiem, tak? Przy dohamowaniu bokiem. Hamujcie przodem, a tył wiecie, tak mocno, po męsku. On się ustawi bokiem i zaczniecie lecieć slajdem. Wszyscy tak. Ale jak, on tak sam? No nie, oczywiście 50-50, zależy, kurde, połowę od sprzętu, połowę od umiejętności. Ja czułem dzisiaj to, bo ja sobie przeginałem
chamsko czasami z dohamowaniem i aż tu po prostej, jak zrobiłem takie chamskie dohamowanie, ej, co jest grane? Dosłownie przód, jakby mnie ktoś chwycił i zatrzymał, tył delikatnie tam mi, wiecie, boczkiem poszedł, ale mówię, przód co jest? Oczywiście to jest kwestia kilku rzeczy z przodu, chociażby wingletów. One bardziej docisk dają przy szybszej jeździe, przy maksymalnej prędkości 303 na godzinę. Docisk dzięki wingletom jest 23 kg. Poprzednik miał 16 tylko. Te winglety już są powiększone względem poprzednika, już jakby do wielkości wingletów z M-ki, więc one już dużo robią, jeśli chodzi o docisk. Cały ten front został przeprojektowany. Te lampy są bardziej agresywne niż poprzednik. Wysokość owiewki, która jest po prostu wyższa, można się lepiej schronić na torze podczas sportowej jazdy. Skrócili roll gas i to jest odczuwalne, nie musimy się męczyć, nie musimy chwytać nadchwytem tego roll gazu, żeby nim operować tyle, ile potrzebujemy. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy, które pomagają przy sporcie, to naprawdę to robi robotę. Wiecie jak to jest? Prosta kusi, żeby odwinąć jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Jest dobrze! Idzie! A potem przy dohamowaniu, bez ABS-ów, bez tego wszystkiego, bez tych kontroli trakcji i tak dalej, no to nagle się okazuje, że nie panujemy, ucieka nam wszystko, dziękuję, leżymy, tak? Teraz lecimy na luziku. Jak to Jacek Molik mówił, po prostu se potańczymy. Tu kojarzycie te skrzela, takie jak rekiny mają? To jest nawiązanie do pierwszego S1000 RR. Bardzo fajny smaczek. Tutaj ten tył cały jest skrócony. Akrapowicz oczywiście bardzo fajnie i tłumi ten dźwięk, ale znowu też wydaje fajne puf-pufy. Kilogramowo jak ten motocykl stoi ze względu na doposażenie, kombinowanie czy to koła kute, czy to karbonowe i tak dalej, czy to pakiet M-Performance, czy więcej karbonów, czy mniej, to od 193,5 bodajże jak jesteśmy na mokro do niecałych 200, tam 198 z małym grosikiem. Co mnie bardzo zdziwiło, to pozycja. Ja nie lubię pozycji sportowej, no nie czuję się, nie mogę się odnaleźć i to był przełom dzisiaj. Pierwsza sesja S1000R, druga sesja S1000RR, na której niestety gdzieś tam miałem jakąś przygodę. Jestem Kajetanem, wybaczcie mi, w sensie no pozdrawiam Mayday, no ale takie życie. To był pierwszy motocykl, na którym naprawdę się czułem dobrze. Po przejściu z Golasa na RR-kę. Ohoho, nie ta pozycja! Nakedem to ja mogę jeździć, ale tym muszę się go bardzo nauczyć. Ja na chwilę muszę sobie usiąść na niego i się do niego przytulić. Ach, ta beja. Pozycja sportowa, to jesteśmy idealnie poukładani, jeśli chodzi o możliwość tutaj jazdy, wychodzenia z tego motocykla. Tu jest bardzo dużo miejsca na ułożenie nóg, stóp i tak dalej. Mamy gdzie usiąść, jeśli chodzi o powiedzmy ułożenie na prostej. Mamy gdzie usiąść, wbijając się w niego przy dohamowaniach. Mamy gdzie uciekać. Nawet mi lusterko nie przeszkadzało, żeby tutaj gdzieś tam sobie schodzić, więc naprawdę ta geometria, to wszystko jest picobello. A potem znowu przeskoczyłem, jak go poczułem, na Nakeda. Dobra, teraz wlazłem na M1000R. I nagle zacząłem w Nakedzie stosować tą pozycję, którą po prostu poczułem na sporcie. I zacząłem jechać szybciej i co dziwne, na Nakedzie jestem szybszy o 2 lub 3 sekundy względem RR-ki na tym torze, więc to już daje znać, że nie musisz mieć sporta, możesz jeździć szybko również na Nakedzie. Ja nie mogę się teraz doczekać, żeby wskoczyć po przerwie tej lunchowej na graniowej na kolejne 2 sesje i wiem, że mam M1000 RR, jest jeszcze bardziej dowalony, jeśli chodzi o to, jaki jeździ, co ma w pakietach. Ale wiem też od innych kolegów też z zagranicy i od nas z Polski, że ta M1000 RR jednak jest bardziej czuła, jest bardziej taka zawodnicza. Więc też fajnie, że macie ogromną opcję wyborową, jeśli chodzi o te 4-cylindrówki. Nieważne na którym biegu jedziesz, nieważne jak mu, czy mocniej, czy mniej odwiniesz. To jest tak
gładkie, tak przyjemne. Ten charakter rodzi się w tym, jak ten motocykl precyzyjnie jedzie. Chciałbym więcej na takich motocyklach zacząć jeździć, więc mam nadzieję też, że będę mógł sobie niebawem na torze zacząć jeździć litrami sportowymi, żeby faktycznie się przełamać do tego, żeby je poznać lepiej. Trafiłem idealnie, tak jak wspomniałem, bo ten motocykl dużo pomaga. Już zaczynam mieć frajdę. Słuchajcie, oprócz tego, że ten motocykl jest uzbrojony po zęby, w tą całą elektronikę, ja chyba powinienem tutaj wyjąć taki, wiecie, taki dokument 20-stronicowy o tych wszystkich nazwach, pakietach i tak dalej, ponieważ jest tego tyle. Ja sprawdzałem nawet na Hama, będąc w zakręcie, po prostu odwijałem na maksa, zero-jedynkowo, ponieważ byliśmy zapewnieni, że krzywdy sobie nie zrobimy wtedy. Jakieś tam uślizgi tylnego koła były, ale to były takie minimalne. Ja na co dzień jeżdżę scramblerem, którym lubię sobie gdzieś tam, wiecie, na asfalcie zarzucić tyłkiem, jak jest rondo śliskie, czy gdzieś tam na szutrze, więc powiedzmy, że jestem z tymi bokami delikatnie oswojony, ale oczywiście nie na taką skalę przy litrowym sportowym motocyklu. To jest tak dobra maszyna, że tak na dobrą sprawę trzeba być zawodnikiem, żeby odczuć coś, co faktycznie mogło być problematyczne, czy do wymiany, czy doczepić się, że opony takie, a nie inne mogły być lepsze, czy drogowe, czy bardziej sportowe, czy uniwersalne, czy sliki. Na slikach zupełnie też się inaczej jeździ, ale mamy podwójne duże tarcze 320. Jakie te hamulce są? Nie wiem, jak to nazwać. Rewelacyjnie, precyzyjne. Zdziwiony jestem. To nie powinno tak hamować, a hamuje. Zawieszenie, zawias oraz amort skrętu od firmy Marzocchi został zaimplementowany w ten motocykl. Nie wiem, czy kojarzycie tą markę. Z założenia można by było stwierdzić, ej, a czemu nie Brembo, czemu nie Öhlins? Ale ci, którzy cokolwiek mają wspólnego z rowerami, wiedzą, że ta firma jest specjalistą w tym, co robi, czyli właśnie w amortyzacji czy to rowerów, czy motocykli, więc tutaj śmiało można zaufać temu, jak wybiera ten motocykl, jak on pracuje. Tu są przeciążenia ogromne przy tej mocy. I głęboko, 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 bo tu podwójny. Przyklejamy się mocno, ale wyboje były. Hop! Do lewego, ciasnego. Dzida prosta, odwijam na Mahama. Idzie! Szykana! Szeroko! On pracuje i przód, i tył. Jesteśmy na super torze, tak? Ale umówmy się, tu też nie jest idealny asfalt, tu też są jakieś mankamenty w nim. I ten motocykl, mimo gdzieś tam jakichś delikatnych uskoków, jakichś tarek, jakichś takich, wiecie, no takich niby małych pierdółek, on świetnie się prowadzi, pewnie się prowadzi, nie miałem żadnego uślizgu przedniego koła, nie miałem żadnego jakiegoś zawahania dziwnego, jeśli chodzi o skakanie na tym motocyklu. Po prostu to zawieszenie jest bardzo, bardzo dobre. Hop! Hop! Ja pierdzielę, jak to się trzyma asfaltu. To jest niewiarygodne. Wyświetlacz jest tak czytelny, jest tak łatwe to wszystko w obsłudze. To menu, ten kliker, to wszystko. Jak tylko trochę tam gdzieś tam angielski ogarniacie i tak dalej, no po prostu przeklikać możecie wszystko. Więc to też jest fajne, że możecie spersonalizować sobie te wszystkie systemy pod siebie. Więc możemy sobie dozować to, czy może trochę więcej chcemy się ślizgnąć, czy trochę mniej, czy jesteśmy bardziej pewni przy tym, czy nie. Więc to też jest fajne, że można sobie te systemy też pod siebie mocowo ustawiać. Ten sprzęt to jest tak zwany szwajcarski zegarek. Jeśli chodzi o to, jak to wszystko idealnie funkcjonuje. Wielu z Was zapewne się zastanawia, no czy warto wydać taką ilość pieniędzy. Oczywiście jak mamy taki budżet, no to nie będzie z tym problemu, tylko po prostu go kupimy, bo spełniamy te marzenia, czy to motocyklowe, czy inne i warto w siebie inwestować. Ja się zakochałem, nie powiem, że w tym motocyklu, nie powiem, że w tej serii sportów czterocylindrowych od BMW. Ja zakochałem się teraz dzięki niemu w sportowej jeździe i będę uprawiał tą sportową jazdę, trenował coraz więcej, właśnie żeby potem na takich testach wyciągać z tego motocykla jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Oczywiście takiego porównania do litrów sportowych, no umówmy się, nie mam. No jest konkurencja na rynku, chociażby Honda 1000 RRR, Z10 od Kawasaki. Mamy Panigale V4. Dla kogo jest ten motocykl? Czy bardziej dla tych właśnie aspirantów sportowych, którzy się rozwijają, uczą, jeżdżą, trenują, być może ścigają?
czy bardziej dla zwykłego takiego, powiedzmy, rajdera ulicznego. I według mnie to jest motocykl, który łączy te dwa światy. Jest dla wszystkich i to jest fajne, bo byłem przekonany, że nie jest dla wszystkich. Jak wspominałem, ja nie byłem jakimś wielkim fanem motocykli BMW, przez to, że byłem trochę zaszufladkowany, że powiedzmy, jeśli chodzi o moje podejście do Włoszczyzny i do Ducati, i byłem zakochany i twierdziłem, że nie ma nic innego. Ale jak zacząłem mieć do czynienia z BMW na przestrzeni ostatnich 3 lat, to ja się zdziwiłem, ponieważ GS nagle się okazał, że nie jest nudny. Można robić cuda nim. Cała reszta motocykli z gamy BMW, one są po prostu bardzo dobrze przemyślane. Ja się zastanawiam, co jeszcze BMW w przyszłości włoży w swoje motocykle, czy w ten motocykl, bo ja mam wrażenie, że dolecieliśmy do sufitu i że się nie da nic więcej poprawić. No ktoś powie, że nie wiem, tuba za długa, mogłaby być inna albo głośniejsza. Można się dowalić, że tu coś słychać, że tu jakiś plastik, że tu coś chodzi, że tu coś się rusza. No ale słuchajcie, to nie jedzie w zakręcie. Ja się dopierdzielam tylko po to, żeby się do czegoś dopierdzielić, bo zaczynam po prostu to marać, tak? Słuchajcie, to nie jedzie w zakręcie. Cały motocykl jedzie. A! Jest trochę tak, że jak masz ten znaczek, jedziesz przez miasto, to czujesz, wiecie jak chodzi Conor McGregor, wiecie, tak, na szeroko. Trochę tak jest, że jak jedziesz takim motocyklem z takim znaczkiem, to tak się czujesz. Nawet jak ja nie jestem takim sportowcem torowym, to ja uważam, że dzisiejsze zdjęcia, które będę miał zrobione na tym motocyklu, czy nagrania, pozwolą mi się właśnie poczuć tak. I ja bym życzył Wam, żebyście się tak czuli na każdym motocyklu, na którym jeździć. Nieważne jaka marka, nieważne jaki model, nieważne czy nowe, czy stare. Po prostu miejcie z tego fan, rozwijajcie się, odkrywajcie swoje motocykle, bo uważam, że coś, co jest piękne w motocyklizmie, w motocyklach, to to, że Ty panujesz nad sprzętem, który jest pod Tobą i możesz czuć go coraz bardziej. Jestem wyznawcą tego, że każdy, wchodząc w jakikolwiek sport, może być zajebistym zawodnikiem, czy czerpać zajebistą frajdę ze skillsów, które osiągniesz dzięki temu, co masz pod sobą i dzięki temu, że poświęcisz na to czas i zespolisz się z tym, co robisz. Czyli tu akurat w tym przypadku z motocyklem. To jest naprawdę rakieta, którą można poskromić. Nawet taki laik z litrem sportowym naprawdę to jedzie kosmicznie. Kosmicznie dobrze. Cholera jasna, że to jest tylko jeden dzień. Ja bym chciał więcej. I takiej pogody, i takiej jazdy, i takiego toru. Poluję tutaj na jakąś gumę kogoś, ale na razie nie mogę upolować. Gdzieś to był ten siwy najstarszy. Czujesz to? Chciałbym jeździć jak ten siwy pan. Ja jestem łysy, ale siwy. Tylko na tylnym kole jeszcze nie jeżdżę. Ale dajcie mi rok.